Kiedy człowiek przegląda sobie aukcje retro na Allegro, to widzi, że dla komputera Commodore 64 można sobie bez problemu kupić składanki gier na kartridżach. Większe, mniejsze, stare, nowe, do wyboru, do koloru. Natomiast z 8-bitowym Atari jest tu trochę gorzej. Przez lata kartridży na ten komputer na próżno było szukać w sprzedaży. Oczywiście trochę tutaj przesadzam, nie mówię, że nie było ich w ogóle, były wyjątki. Sam kupiłem jeden taki kartridż 11 lat temu, ale mi się niestety popsuł, a i dostałem inny w prezencie kilka lat temu z naprawdę fajnymi grami i toolsami dla tego sprzętu. Zawsze jednak było ich o wiele mniej niż tych komodorowskich. Zawsze mnie to dziwiło. Co jest tutaj nie tak? Czy naprawdę to aż tak trudna sprawa? No postanowiłem zająć się tym tematem i okazało się, że nie jest tak do końca źle. Znalazłem dwa rozwiązania, jedno stare, ale nadal działające, taki typowy programowalny kartridż oraz drugie zupełnie nowe, oparte na Raspberry Pi Pico. Prawdę mówiąc, jest tych rozwiązań jeszcze kilka innych, no bo wiecie, jak w każdym temacie retro, im bardziej się go bada, tym trafia się na coraz to kolejne warstwy. Tak samo jak w cebuli albo w ograch. W tym odcinku w każdym razie pokażę Wam to pierwsze rozwiązanie, a w przyszłym miesiącu pewnie to drugie. To co? Zaczynamy? Zaczynamy od podziękowań dla firmy PCBWay, która nie dość, że ponownie pomogła mi w realizacji tego filmu i zafundowała potrzebne do tego projektu płytki PCB, ale także z okazji jutrzejszych świąt przysłała mi wielką paczkę prezentów, wśród których znalazł się na przykład wielki kubek na napoje, poduszko, śpiwór, totalnie retro podkładka pod mysz i masa innych gadżetów, a także bardzo fajna plakietka youtubera. Cieszę się, że firma ta wspiera mnie, jak i cały szereg kanałów retro i technologicznych i to od wielu lat. PCBWay, dziękuję Wam bardzo, bo dzięki Waszej pomocy na YouTubie pojawia się masa ciekawych filmów, a wśród społeczności fanów technologii masa fajnych projektów. Dzięki. Wracając do tematu. Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a to co dzisiaj zrobimy to programowalny kartridż przeznaczony dla komputerów 8-bitowych Atari, na który możecie wrzucić składankę praktycznie dowolnych gier jednoplikowych i używać jej w wygodny sposób. Pojemność tego naszego kartridża to sumarycznie 512 KB, czyli gier na nim zmieści się cała masa. Tutaj zazwyczaj opowiadam Wam o rysie historycznym i przedstawiam sam projekt. Jednak muszę przyznać, że tym razem trochę mnie te badania przerosły, bo sięgają naprawdę daleko w przeszłość i mocno meandrują. Także to będzie tym razem taki dość mocny skrót. Przyczynkiem do powstania tego kartridża jest projekt z roku 2005 autorstwa Radka Streby, Rastera oraz Roberta Pertuzela, Bobika. Niestety pierwszy z twórców zmarł w 2011 roku w wypadku kolejowym. Stworzyli oni kartridż SXEGS Ramcard, przełączalny kartridż XEGS oparty na podtrzymywanej bateryjnie pamięci RAM o pojemności 128 KB. Do kartridża stworzono także oprogramowanie, m.in. program dla Windows o nazwie CreateX-in-1, który pozwala na stworzenie z plików wykonywalnych jednoplikowych gier, składanki o wielkości trochę poniżej 128 KB i maksymalnie do 24 gier. Kolejnym krokiem rozwoju tej idei, na jaki trafiłem, jest kartridż opisany na forum strony Atari Online i stworzony przez CCWRC i X-Angela, a dodatkowe oprogramowanie do niego stworzył Andrew M0374. Ten kartridż opiera się już na zewnętrznie programowalnej pamięci o wielkości 512 KB oraz programowalny układ GAL. Wspomniane dodatkowe oprogramowanie to XEGS Merger, który pozwala na połączeniu kilku wsadów o wielkości 128 KB przygotowanych przez ten wspomniany przeze mnie wcześniej CreateX-in-1 w jeden plik o wielkości pół MB. Projekt ten jest udostępniony, jest też kilka wersji płytek i obudów i pewnie ten właśnie projekt bym wykonał, gdybym go znalazł, ale znalazłem go dopiero podczas przygotowania historii tego konkretnego projektu, który dzisiaj wykonuję.
a projektem tym jest Atari SXGS Cartridge autorstwa Pierre Codera. Dość nowa odsłona z tej serii kartridży, oparta także na kości pamięci programowalnej 512 KB, ale nie wykorzystująca dodatkowej kości programowalnej GAL. Logika normalnie w niej zawarta wykonana jest tutaj na kilku nieprogramowalnych układach przerzutników, zaczasków i bramek logicznych. Do tworzenia wsadu pamięci używane są te same dwa programy co poprzednio, Create X-in-1 oraz XEGS Merger. Moim zadaniem będzie teraz z jednej strony zlutowanie sobie tego kartridża, a z drugiej przygotowanie pliku z grami i nagranie go na pamięć. Także do dzieła. Na początku rzut oka na płytkę, to tutaj znajdziemy miejsca do przylutowania samej pamięci, tych kilku układów dyskretnych oraz tam pomocniczych rezystorów czy kondensatorów. Kość pamięci programowalnej, kasowalnej elektrycznie, na niej jest miejsce na 512 KB danych i ona wchodzi właśnie w to miejsce. Teraz pierwsza z trzech dodatkowych kości to akurat są przerzutniki flip-flop, prawdopodobnie do zapamiętywania jakichś tam stanów związanych z mapowaniem pamięci na Atari, no i jego miejsce jest tutaj na środku tej płyteczki. Druga kostka z tych trzech to są akurat zwykłe bramki NAND. I ostatnia to są zaczaski, 8 3-stanowych zaczasków. Zaczaski to jest też taki rodzaj pamięci, która utrzymuje jakiś tam zadany przez nas stan, zadaną przez nas wartość. Oprócz tych trzech kości i kości pamięci musimy też przylutować do tej płytki troszkę rezystorów i troszkę kondensatorów i od tego właśnie zaczynam. Są one do montażu powierzchniowego, czyli w technice SMD. Ja niestety tej techniki za bardzo nie lubię, bo ona wymaga pewnego rodzaju, bądźmy szczerzy, umiejętności manualnych. Ja jestem raz, że ślepy, dwa, że trzęsą mi się ręce, ale mimo wszystko mi się udało te elementy przylutować. Też dlatego, że są to naprawdę duże elementy SMD, jak na elementy SMD. Także muszę je tutaj przylutować z jednej strony płytki, następnie z drugiej, a potem weźmiemy się za większe elementy. No, lutowanie tych trzech kosteczek to już jest czysta przyjemność. Oprócz nich jeszcze przylutuję podstawkę pod pamięć, no bo pamięć będzie programowana, także dobrze mieć możliwość wyciągania jej i wkładania z powrotem na płytkę bez jakiegoś tam lutowania. To też oczywiście Wam polecam. No i płytka kartridża zmontowana. Zajmijmy się tworzeniem wsadu z grami. Do tworzenia tego wsadu używamy program Create X-in-1 autorstwa świętej pamięci Rastera. Ten program pozwala nam na stworzenie wsadu wielkości 128 KB, czyli takich wsadów będziemy musieli stworzyć tak naprawdę 4. Dlaczego 4? Ano dlatego, że tworzymy kartridż o wielkości 512 KB, także 4 razy 128 to jest 512, tutaj chyba nie muszę za dużo tłumaczyć. Wybór gier oczywiście leży po naszej stronie. Tutaj możemy dodawać normalne, takie typowe pliki wykonywalne, jednoplikowe gierki z Atari. Ze względów oczywistych, ze względów na samą konstrukcję kartridża nie możemy tutaj wrzucić gier kasetowych, czy raczej gier w postaci pliku zrzutu z kasety, czy na przykład gier dyskietkowych. Po wrzuceniu możemy sobie zmienić nazwę, możemy sobie zmienić opis każdej gry, a także przesuwać ją w górę czy w dół w menu, które normalnie będzie później widoczne na ekranie komputera po uruchomieniu kartridża. I ostatnią sprawą, jaką musimy zrobić, to zapisać ten cały zrzut pamięci. Mamy do wyboru plik wykonywalny oraz plik ROM. My oczywiście wybieramy plik ROM i nazwijmy go sobie Part 1, czyli część pierwsza naszego kartridża. I w analogiczny sposób musimy wykonać następne 3 pliczki. I te 4 pliki w sumie łączymy razem za pomocą XEGS File Mergera. Tutaj wybieramy, że chodzi nam o pamięć wielkości 512 KB. Następnie dodajemy 4 pliki po 128 KB każdy.
i ten program stworzy nam właśnie półmegabajtowy wsad, który będziemy następnie musieli nagrać za pomocą programatora na kość pamięci. No szczerze, chyba nic trudnego. Jak wygląda programowanie, pokazywałem Wam już wcześniej przy okazji programowania kartridży na Atari 2600. Musimy wybrać plik z danymi, musimy ustawić sobie, jaki rodzaj układu programujemy, no a następnie zapisujemy te dane na ten układ. Tutaj ze względu na to, że jest to całkiem pokaźna kostka, musiałem czekać no chyba nawet 3-4 minuty na zapisanie tych wszystkich danych, no ale mi się to oczywiście udało. Ostatnie, co nam pozostaje, to tak naprawdę włożenie kości z grami, kości pamięci na płytkę. To też skomplikowane z zasady nie jest, ale musicie uważać, bo w tym momencie możecie sobie na przykład złamać albo wykrzywić nóżkę w tym układzie, także róbcie to ostrożnie i to tak naprawdę wszystko. W tym momencie kartridż jest właściwie gotowy. Ok, całość złożyłem, wrzuciłem do Atari i o dziwo zadziałało za pierwszym razem, po czym zrobiłem sobie przerwę na nocne spanie, a jak następnego dnia włożyłem kartridż do komputera, to już nie działał. Złośliwość rzeczy martwych jest straszna, na szczęście po poprawieniu lutów zaczął działać ponownie. Teraz czas więc na jego testy. Dodatkowo w nocy, kiedy ja spałem, to drukarka 3D moja nie spała, tylko pracowała. Przez 6 godzin drukowała mi się obudowa do tego kartridża, którą też można pobrać ze strony projektu. No i muszę przyznać, że po włożeniu tego kartridża do obudowy, no to prezentuje się on naprawdę, ale to naprawdę godnie. Muszę powiedzieć, że chyba żaden atarowiec nie wstydziłby się włożenia takiego czegoś do swojego ukochanego komputera. No i ja też oczywiście się nie wstydziłem. Tutaj wkładam ten kartridż do mojego Atari 130XE. Po jego uruchomieniu widzimy listę z grami. Gry uruchamia się poprzez naciśnięcie klawisza, czy właściwie literki. Pod A mamy River Raida. No, ładowanie gry jest naprawdę błyskawiczne. Żeby uruchomić inną gierkę, musimy Atari wyłączyć i włączyć. Co prawda na Atari jest klawisz reset, ale on po naciśnięciu nie restartuje tutaj kartridża, tylko przechodzi do Basica, także musimy się posługiwać klawiszem Power na obudowie. Z tych wszystkich gier, jakie wrzuciłem na tą składankę, tak naprawdę nie chciała mi się uruchomić tylko jedna gra, Gyrus. Musiałem przez przypadek losowo wybrać taki plik, który nie jest z tym kartridżem kompatybilny, co nie jest trudne, bo na składance z Atari Online czasami w danym katalogu danej gry jest nawet kilkadziesiąt różnych jej wersji. No trzeba tutaj próbować do skutku. Tematyką tego filmu nie jest oczywiście granie w gry i pokazywanie wam, że na Atarynce dobre gry jak najbardziej można znaleźć, bo zrobiłem o tym niedawno nawet całego live'a, a tematem tego filmu jest pokazanie wam programowalnego kartridża, na którego można te gry wrzucić. No i jak widzicie, jest to jak najbardziej możliwe i nawet nie za bardzo skomplikowane, także chyba starczy tego pokazu. Jeszcze koszty. Najpierw takie jednostkowe. Płytka PCB 4 zł, pamięć EEPROM 8 zł, 3 układy dyskretne 20 zł, kondensatory i rezystory może ze złotówkę. Całość wychodzi jakieś 32 zł, czyli można powiedzieć taniocha. Niestety świat nie jest taki piękny. Raz, że nie można kupić jednej płytki, tylko 5. Oczywiście ja te płytki dostałem za darmo od PCBWay, ale to jest pewnie dla Was ważne. 2, że miałem straszny problem z dostaniem tych części i praktycznie każdą musiałem kupić od innego sprzedawcy. Nawet durne części SMD kupowałem od 2 ludzi. Co spowodowało, że na całość wydałem jakieś 3 stówki. Pamiętajcie, płytki dostałem za darmo. No ale mam dzięki temu części na 5 płytek.
ale mimo wszystko ten kartridż nie jest wcale jakiś drogi. No i jeszcze jest oczywiście koszt druku obudowy, ale dla mnie to był w tym momencie praktycznie tylko koszt prądu dla drukarki. Ale tak szczerze, jeśli nie macie zacięcia do samodzielnej zabawy, a macie ochotę na taki czy podobny kartridż, to widziałem, że znany w świecie Atari Sikor, czyli Sikorsoft, sprzedaje płytki PCB, nawet opcjonalnie wstępnie zlutowane, tylko bez EEPROMu i bez Gala, w wersji opartej właśnie o Gala, o której mówiłem wcześniej. No ale jeśli macie te trochę chęci na zabawę, no to czemu nie? Czemu nie? W opisie wrzucę linki do źródeł, do obu projektów, byście mogli sami wybrać i się pobawić. Na zakończenie po pierwsze chciałbym Was zaprosić do wsparcia naszego kanału, czy to na Patronite, czy to na YouTubie. Zapraszam także na nasz serwer Discorda, ale też korzystając z tej okazji, że jutro jest Wigilia, w imieniu swoim, MFX-a, Artura, Frabiego, chciałbym Wam złożyć te świąteczne życzenia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i 1000 retro sprzętów pod choinką oraz żeby kolejny nadchodzący rok był dla Was dobry. I przede wszystkim zdrowia. W naszym wieku zdrowie jest już powoli najważniejsze. To wszystko w tym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Borg Retrogralnia.